Nazywam się Magdalena, mieszkam w Szwecji od 17 lat z mężem i z dwojgiem dzieci. Mam syna, który ma 29 lat i syna, który ma 12 lat. Do Szwecji przyjechałam szukając lepszego życia i tutaj się spełniły moje marzenia wszystkie. Szukaliśmy pracy za granicą, gdziekolwiek. Okazało się, że jest praca dla nas obojga, że jest mieszkanie. To wszystko takie wydawało się nierealne w ogóle, że jak to możliwe. Tak po pół roku pracy zostaliśmy nagle zwolnieni oboje. No mamy tylko na powrót, na bilet z powrotem do Polski. I że musimy zdecydować, co robimy. I ja powiedziałam, że w życiu stąd nie wyjadę, tu jest moje miejsce. I od tamtej pory nagle wpłynęły pieniądze z każdej strony, praca, mieliśmy po 3 prace. Po tym stwierdzeniu, że ja tutaj zostaję, to jest moje miejsce, nagle bym wszystko zaczęła do siebie przyciągać, wszystkie dobre rzeczy. Także Szwecja naprawdę jest moim miejscem. Tutaj też jest moja prababcia pochowana w Szwecji. Pamiętam, że ona pisała listy i opisywała, jaka jest piękna Szwecja. Także przyciągła mnie tutaj do Szwecji. Tutaj też skończyłam szkołę, nauczyłam się języka. To wszystko nagle tak jakoś spłynęło, tak jakby ona chciała, żebym ja tu była i tutaj chcę mieszkać do końca życia. Tutaj w Szwecji też urodziłam syna, który teraz ma 12 lat. Tak jak mówiłam wcześniej, mam też syna, który ma 29 lat, więc mam takie fajne porównanie, jaki jest tryb nauczania, jak wygląda szkoła, jak wygląda podejście do dziecka w Polsce, a w Szwecji. Także bardzo się cieszę, że urodziłam drugie dziecko w Szwecji, dlatego że tutaj jest bardzo indywidualne podejście. Tutaj dzieci traktuje się jak małego, dorosłego człowieka. Szkoła jest od tego, żeby nauczyć, a reszta to jest czas wolny z kolegami, z koleżankami, z rodziną, bo wiele osób mówi, że ale za to dzieciaki w Polsce są wykształcone dużo lepiej, są mądrzejsze. To wcale nie jest prawdą, dlatego że ja widzę po swoim dziecku, jaką on ma wiedzę i zdecydowanie nie jest wcale gorsze takie podejście. On lubi szkołę, lubi chodzić do szkoły, nie stresuje się szkołą. Dla niego to po prostu jest tak samo, jakby poszedł z kolegami się pobawić. Także to jest genialne w ogóle podejście do każdego człowieka. Ja zawsze lubiłam kolor i jak oglądam swoje zdjęcia sprzed lat, to zawsze miałam jakiś tam kolor na sobie. Później przytyłam i nagle się okazało, że na osobę tam w rozmiarze 46, a przecież to nie jest jakiś tam straszny rozmiar, są tylko czarne leginsy, czarne bluzy i w ogóle nie ma nic ciekawego. Druga sprawa, że w sklepach to wszystko to było takie jakieś sztuczne te materiały, niewygodne, rozciągało się to wszystko i po prostu w pewnym momencie to już było tak, że ja już chodziłam tylko w bluzach i w leginsach, no bo na nic innego już mi szkoda było po prostu pieniędzy, żeby coś innego kupować, bo i tak by się rozciągło. No i mam i mam w czym chodzić i zmieniłam się bardzo dzięki temu. Wszyscy mi mówią, że wyglądam 10 lat młodziej dzięki tym ubraniom, bo to chyba nie tylko chodzi o ubrania, ale też o magię kolorów, w którą ja wierzę. Zawsze wierzyłam. Pierwsza moja bluzka to była zachowawcza, biało-czarny komiks z czarnymi dodatkami. Później była 3-funkcyjna sukienka i tu już poszalałam, bo to był paw królowej, więc taki dosyć intensywny print. Później było KSC, więc już w ogóle poległam. I od tamtej pory po prostu wymieniłam całą szafę po prostu na mu. I to też jest właśnie ciekawe, cofnąć się po zdjęciach do przeszłości, znając działanie kolorów, w co ja byłam ubrana i to się autentycznie zgadza z tym, co ja wtedy przeżywałam. To jest niesamowite po prostu, aż mam ciarki na skórze, że to jest prawda. Ale ja się na własnej skórze przekonałam, że jak zmieniła się moja energia dzięki ubraniom, jakie noszę, kolorom, jakie noszę, to zaczęłam przyciągać fajnych klientów, zaczęłam przyciągać pieniądze po prostu. Także to jest niesamowite. Zimą to się ściemnia już 2:30, więc jest ciemno, więc my tutaj ratujemy się ogniem, świeczkami, po prostu światełkami, lampkami, ale właśnie dla mnie też te kolory, które ja mam na sobie, to też mi dodają energii. Nosiłam czarny kolor, wiem jak to na mnie wpływało, wiem jak to wpływało na moje życie i na ludzi wokół mnie tak samo. To były notoryczne jakieś spięcia,
ze wszystkimi, kłótnie, firma nam się o mało nie położyła, także na pewno nie chciałabym się cofnąć do czarnego koloru w życiu, nigdy. Lubię mu za to, jaką radochę mi sprawia po prostu, że jak zakładam ubrania z mu, to od razu jestem radosna i uśmiechnięta. Także, a nie mogę nosić nic innego, bo jak nie jestem uśmiechnięta, to wyglądam na wkurzoną. Dobra, na wkurwioną, no. Na wkurwioną wyglądam, jak się nie uśmiecham. Więc jak noszę mu, to się cały czas uśmiecham. I wyglądam wtedy radośnie. I nikt się nie boi do mnie podejść. Jednym zdaniem mi powiedz, za co kochasz Szwecję. Bo kochasz Szwecję. Szwecję kocham za spokój. I za szacunek do drugiego człowieka. To jest taka kumulacja po prostu. Tu każdy siebie szanuje, jest dla siebie miłym i ten spokój. Ludzie, nie bójcie się kolorów. Kolory zmieniają życie. Naprawdę, autentycznie. Tu jestem ja. Po zmianach. Szczęśliwa, radosna. Nie bójcie się kolorów.